poprzednich lekcji elementarza Akademii Dziergania LGMP mogliście się dowiedzieć, jak nabrać oczka, na czym polega różnica między wschodnio- i zachodnioeuropejską techniką przerabiania oczek, w jaki sposób rozróżniać prawą i lewą stronę robótki oraz co to znaczy przerabiać oczka tak, jak one schodzą z drutów, a w dzisiejszej lekcji pokażę Wam 4 podstawowe ściegi na początek oraz różnice między nimi. Wszystkie te 4 próbki zostały wykonane z tej samej ilości oczek, mają dokładnie taką samą liczbę rzędów. Co więcej, wszystkie zostały wykonane jednym rodzajem drutów, z tej samej włóczki, tyle tylko, że występującej w różnych kolorach. No i popatrzcie, czym one się od siebie różnią. To pierwszy ścieg jerseyowy, ten najbardziej podstawowy z podstawowych. To ścieg, który po prawej stronie robótki, czyli po stronie rzędów nieparzystych, składa się z samych oczek prawych, po stronie lewej z samych oczek lewych. No, chyba że dziergacie na okrągło, wtedy dziergacie tylko i wyłącznie oczka prawe. I tak jak powiedziałam, w ściegu jerseyowym w rzędach nieparzystych po prawej stronie robótki, tego jak odróżnić prawą i lewą stronę robótki dowiecie się z mojego innego filmu, do którego link znajduje się gdzieś tutaj w górnej części ekranu. Przerabiamy oczka prawe. Ja rozpoczynam od techniki słowiańskiej. Pierwszych 7 oczek to oczka prawe, dziergane techniką słowiańską, i kolejnych 7 to oczka prawe dziergane techniką zachodnioeuropejską. Prawa strona robótki, same oczka prawe. I strona lewa, czyli rzędy parzyste, przerabiamy same oczka lewe. Teraz najpierw 7 oczek przerabianych techniką zachodnioeuropejską, lub dla techniki wschodnioeuropejskiej oczka lewe. Ten ścieg ma do siebie to, że jego brzegi się zwijają w taki właśnie sposób, dlatego nie nadaje się do dziergania takich elementów, które muszą mieć krawędź prostą, na przykład do bocznych plis, kocyków, podkładek albo innych części, które na koniec nie będą zszyte, tylko będą sobie funkcjonowały niezależnie. Ścieg jerseyowy jest do tego stopnia podstawowy, że wszystkie miary próbek, które znajdują się na etykietach producentów włóczek, dotyczą właśnie ściegu jerseyowego. Ścieg numer 2 to ściągacz. W tym wypadku ściągacz 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. Oczywiście ściągaczy liczba jest ogromna, to może być ściągacz 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 3 oczka prawe, 3 oczka lewe, 2 oczka prawe, 1 oczko lewe, ale ten 2 prawe, 2 lewe to taki najpopularniejszy ściągacz, który spotkacie w różnego rodzaju robótkach. W przypadku ściągacza brzegi się nie zaginają, ale ściągacz sprawia, że dzianina staje się węższa. Zobaczcie, jak wygląda różnica pomiędzy próbką wykonaną ściegiem jerseyowym, a ściągaczem właśnie. Przypominam, to ta sama liczba oczek i ta sama liczba rzędów. Ściągacz 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. Polega on na przerabianiu na zmianę oczek prawych i lewych. Najpierw mamy 2 oczka prawe, to rząd nieparzysty, prawa strona robótki, a później 2 oczka lewe. I znów 2 oczka prawe. I znów 2 oczka lewe. Ja tutaj się już przełączam na technikę zachodnioeuropejską, bo dziergać możecie ten ściągacz oczywiście swoją techniką. Jak widzicie, fragmenty przerabiane wschodnio- i zachodnioeuropejskim stylem niczym się od siebie nie różnią. I w rzędach parzystych po lewej stronie robótki też przerabiamy oczka lewe i prawe na zmianę, tyle tylko, że tak jakby w odwrotnej kolejności. Najogólniej rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że w rzędach parzystych po lewej stronie robótki przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutów. I znów więcej na temat tego, co znaczy tak, jak oczka schodzą z drutów, dowiecie się z mojego filmu Prawa i lewa strona robótki. Oczko lewe przerabiamy jak lewe, oczko prawe jak prawe, oczko lewe jak lewe, a oczko prawe jak prawe. Próbka numer 3 to ścieg ryżowy. Ja nazywam go ryżem basmati,
bo jest taki właśnie wydłużony. Technika dziergania tego konkretnego ściegu ryżowego polega na tym, że w rzędach nieparzystych po prawej stronie robótki nad oczkami prawymi przerabiamy oczka lewe, nad oczkami lewymi oczka prawe, a po lewej stronie robótki w rzędach parzystych przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutów, czyli prawe jak prawe, lewe jak lewe. To rząd nieparzysty, prawa strona robótki, oczko lewe, więc nad tym oczkiem lewym przerobimy oczko prawe. Ja pierwszych 7 oczek przerobię techniką słowiańską. Tutaj mamy oczko prawe, więc przerobimy nad nim oczko lewe, przerobimy nad nim oczko prawe, więc przerabiamy nad nim oczko lewe i tak do końca rzędu. W technice zachodnioeuropejskiej wygląda to dokładnie tak samo. Jeżeli mamy tutaj oczko prawe, to jest ta jodełka, to przerobimy nad nim oczko lewe, a jeżeli mamy oczko lewe, to oczko prawe, więc przerabiamy nad nim oczko lewe, więc przerabiamy prawe. Tak wygląda każdy rząd nieparzysty, rząd po prawej stronie robótki. A po lewej stronie robótki znów przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutów, czyli oczka prawe przerabiamy jak prawe, a oczka lewe jak lewe. Oczka prawe jak prawe, a lewe jak lewe. Znów pamiętajcie, żeby dziergać swoją techniką. Nie ma znaczenia, czy będziecie to robić techniką wschodnio czy zachodnioeuropejską. No i zobaczcie, ścieg ryżowy jest bardzo prosty. Sprawia, że ta dzianina się w żaden sposób nie zwija, nie podkręca. Może być wykorzystywany przy różnego rodzaju krawędziach. Jeżeli chcecie, aby krawędź tego, co robicie, właśnie nie wywijała się w żaden sposób, ale też nie zmniejszała rozmiaru dzianiny. No i jeżeli chodzi o rozmiar, to zwróćcie uwagę, że próbka wykonana ściegiem ryżowym jest prawie identyczna jak ta wykonana ściegiem jerseyowym. Ostatnim ściegiem, który chcę Wam pokazać na początek, jest ścieg francuski. On również się nie zwija po bokach i również może być wykorzystywany przy różnego rodzaju krawędziach, jeżeli nie chcecie, aby one się zawijały, tylko były proste. I ścieg francuski polega na tym, że zarówno po stronie rzędów nieparzystych, czyli po prawej stronie robótki, jak i po stronie rzędów parzystych, po stronie lewej, dziergamy takie same oczka. To mogą być albo same oczka prawe, albo same oczka lewe. To ścieg francuski, w którym przerabiam same oczka prawe, rząd nieparzysty, prawa strona robótki. Zobaczcie, gdzie mam nitkę, która mi została po nabraniu oczek. Tylko oczka prawe. I teraz lewa strona robótki, znów tylko i wyłącznie oczka prawe. Bądź oczka prawe dziergane techniką wschodnioeuropejską. Bez względu na to, czy użyjecie prawych czy lewych oczek, ten ścieg będzie wyglądał identycznie. No i na koniec małe podsumowanie. Ścieg jerseyowy ma taki podstawowy wymiar, ale brzegi zwijają się mu do środka. Ściągacz nie zawija brzegów, wygląda identycznie po prawej i po lewej stronie robótki, ale ściąga nam robótkę, zmniejszając jej szerokość. Ścieg ryżowy trzyma wymiar i sprawia, że krawędzie są proste, nie zawijają się w żaden sposób, a ścieg francuski zwiększa nam szerokość robótki, ale zmniejsza jej długość. Zobaczcie, jak ta sama próbka wygląda w stosunku do ściegu jerseyowego. Tak to wygląda na szerokość, a tak na długość. No i na koniec jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Wszystkie te 4 próbki zostały dziergane w połowie techniką słowiańską, w połowie zachodnioeuropejską i jak widzicie, jedna i druga część dzianiny niczym od siebie się nie różni. Jedynie w przypadku ściegu francuskiego widać to miejsce, w którym zmieniałam technikę, ale już wygląd tej i tej części także jest
identyczny. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobała Ci się lekcja. Jeżeli tak, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek, żeby nie ominął Cię żaden nowy film, odwiedź mój blog na stronie www.lgmp.pl i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, obejrzyj pozostałe moje filmy, zarówno z zakładki Elementarz, jak i tutoriale czy wzorcownia. W darmowych tutorialach będzie można wykorzystać zdobyte tutaj umiejętności, a na www.lgmp.pl w zakładce projekty kilkadziesiąt modeli blazerów, sweterków i czapek do wykorzystania.